Siema, dzisiaj Was witam z wnętrza Gymniaka, a konkretnie z bagażnika, gdzie będziemy za chwilę montować półkę pod sufitem, która właśnie przyszła do mnie od bizongear.com. I takie mocowanie. To mocowanie idzie na boczne ściany. Później wsuniemy półkę i tu jest takie zamknięcie. Tu sobie ściągamy zaślepkę. Tutaj wkręcamy sobie luźno jedną śrubkę, a oryginalną możemy zrealizować wkręcając ją z powrotem tutaj. Nie dokręcamy na maksa, żeby ewentualnie móc dostosować pozycję tego mocowania. No i analogicznie z drugiej strony to samo. Przymierzę sobie teraz półkę i zobaczę, czy mogę dokręcić tą tylną ściankę. Jak widać, półka bardzo fajnie wyszła. Wszystko leży idealnie. Także udało się skanowanie. Udało się zaprojektowanie przez Bison Gear pierwszej takiej półeczki dla Gymniaka. Zapraszam na sklep Bison Gear, gdzie możecie sobie już takie produkty kupować. I co? Teraz dokręcimy sobie śrubki do końca. I w zasadzie gotowe, także bardzo szybki i prosty montaż. Te śrubeczki, które tutaj wchodzą, widzicie, szafeczką można sobie sterować, czy się chce bardziej mieć wysuniętą do przodu, do tyłu, w zależności od upodobań. Można sobie wysterować pozycję tego. Fajnie, że ta ścianka tylna jest opcjonalna, jeśli ktoś jej nie chce, może sobie ściągnąć. W moim przypadku zostawię sobie ją, bo łatwo tutaj będzie potem upychać rzeczy i nie wypadną one. Więc pewnie dam sobie to maksimum z tyłu, maksimum do tyłu i tak to będzie u mnie wyglądało. W zestawie są fajne nakrętki kontrujące, więc automatycznie się one zapinają. Nie trzeba tutaj wkładać drugiego klucza z drugiej strony, można to jednym narzędziem zrobić. Fajnie, że takie zostały dorzucone. Mamy już dokręconą półeczkę do uchwytów, więc teraz ostatnie dwie śrubki, czyli mocowanie do samochodu i półka będzie już stabilna. Do samochodu śrubki dokręcam raczej lżej niż mocniej, oczywiście żeby nie zepsuć gwintów. Półka i tak się będzie trzymać, więc te śrubki jakoś nie muszą być bardzo mocno dokręcone. No i półka od Bison Geara zamontowana. Trwało to dosłownie 10 minut razem z nagrywaniem filmiku, więc każdy sobie z tym poradzi. Tak jak mówiłem, zamawiać możecie na bizongear.com. Są do Gymniaka, ale też nie tylko, bo Gymniak to jest tak naprawdę nowy samochód, który jest obsługiwany jakby przez Bison Gear. Dużo akcesoriów 4x4 do różnych pojazdów tam znajdziecie, także serdecznie zapraszam. No i jak widać, jest to pierwszy etap, no dobra, może drugi. Pierwszy to był bagażnik dachowy, drugi etap zwiększenia pojemności tego małego potworka to jest właśnie taka półka pod sufitem. Jest ona fajnie zaprojektowana, nie wystaje ona za bardzo nam w tą stronę, więc nie jest zbyt głęboka, dzięki temu z łatwością sięgniemy na sam tył. Kratką w mojej wersji tutaj jest mniej więcej tyle przestrzeni, więc nawet dodatkowo coś tu można jeszcze wieszać za tą półką. Da się ją wysunąć bardziej do przodu, jeśli by ktoś wolał. Może to być fajne rozwiązanie, żeby mieć bliżej, będąc na zewnątrz samochodu, żeby mieć bliżej tutaj powyciągać rzeczy.
Oprócz tego, że na górę sobie możemy coś dać, można sobie coś pomontować na dole, przez to, że jest to kratka tego typu, no to przeróżne bungee strapy i inne takie mocowania. Coś, co po prostu uwielbiam robić, czyli organizować sobie takie przestrzenie, organizować sobie rzeczy, żeby mieć wszystko fajnie zorganizowane, więc jeśli macie bzika na tym punkcie, to jest zdecydowanie must have. Jeszcze to, co jest fajne w tym patternie, to to, że te dziury są tu dość duże, więc raz, że jest to lżejsze, a dwa, mamy tutaj jeszcze takie fajne otwory, do których można na przykład wkręcić śrubkę i dołożyć kolejną jakby warstwę, kolejną półkę. Prawdopodobnie też coś takiego sobie zrobimy, na przykład na krzesła z frontrunnera, które by się tutaj wsuwało, albo jakieś inne przedmioty, mniejsze lub większe. No i tak naprawdę wszystko, co się chce, można tutaj sobie na śrubkach doczepić. Także jest to naprawdę super przemyślane. No i wiadomo, to nie jest koniec jakby poszerzania możliwości ładowności tego samochodu. W kolejnym odcinku prawdopodobnie zamontujemy sobie panele podobne do tych, tylko że na okna, więc ta przestrzeń nam naprawdę dużo bardziej urośnie. Będzie można więcej sobie spakować do tego dżimniaka, więc będzie on będzie on naprawdę, myślę, że samowystarczalny. Podejrzewam, że jakieś panele słoneczne można sobie tutaj schować, jeśli nie są używane, i dalej mamy całą tutaj przestrzeń, także jakby nic nie tracimy miejsca. Bardzo dużo to dodaje miejsca. Myślałem nad zabudową, ale zabudowa raczej nie jest to coś w moim stylu i nie jest to raczej na mój budżet, więc ja sobie zorganizuję tutaj trochę inaczej przestrzeń. Mam nadzieję, że będziecie śledzić to i będziecie śledzić moje przygody w dżimniaku. Dzięki ekipie Bison Geara i pozdrawiam. Wyjechaliśmy już z garażu, teraz zobaczymy, jak to wygląda w świetle dziennym. Półka wydaje mi się, że jest idealnych wymiarów. Zakładam, że będę tutaj dawał pewnie jakieś śpiwory, jakieś takie kurtki czy inne takie przedmioty ubraniowo-kempingowe. Myślę, że to nie jest koniec, jeśli chodzi o tą półeczkę. Bison Gear ma zaprojektowaną i chyba nawet już w sprzedaży taką dodatkową półkę, którą się dokręca po prostu do tego i można sobie na przykład wrzucić do niej krzesło z frontrunnera, które jest po złożeniu płaskie, i to jest bardzo też fajne rozwiązanie, bo ja jak jeździłem dotychczas z krzesłami, to zawsze gdzieś coś się tutaj waliło i przeszkadzało to, więc jeśli to będzie wsunięte tutaj, to naprawdę petarda. Także na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrybowania. Będzie więcej filmików z przygotowywania pojazdu do wyprawy, a później z samych wypraw również będą vlogi i będziemy sobie sprawdzać te wszystkie elementy już w boju, w terenie. No i co? I mam nadzieję, że gdzieś tam Was, tych, którzy potencjalnie chcieliby zacząć takie przygody offroadowo-terenowe, to mam nadzieję, że kogoś gdzieś tam zainspiruję jakimiś rozwiązaniami, bo sam też często szukam takich rzeczy, bardzo dużo researchu robię, dużo googluję o rozwiązaniach i po prostu jestem takim trochę freakiem gadżetowym i freakiem, który upgrade'uje pojazdy, które są do przeznaczenia terenowego. Czy to jest motocykl, czy to jest właśnie tak jak teraz widzicie dżimniak. Zawsze gdzieś tam szukam najlepszych rozwiązań dla mnie. Także zostańcie na kanale, subskrybujcie i do zobaczenia.